Cześć, witam serdecznie, dzień dobry. Tu z tej strony Paulina, kanał Innymi Oczami. Dawno się nie widzieliśmy, w ogóle dawno nie kręciłam vlogów. Zwyczajnie nie miałam czasu, jak wiecie. Ostatnio dużo rzeczy mnie zajmuje i przede wszystkim rzeczy z książką związane. Opracowałam nową okładkę i tak dalej. Musiałam trochę powprowadzać zmian i trochę, można powiedzieć, skompaktować moją książkę, bo dużo rzeczy było, które się niekoniecznie mogły potem podobać albo coś takiego. Chciałam po prostu tą książkę zrobić na miarę czytelnika. I po pierwszym wydaniu zdecydowałam, że zrobię drugie, kolejne wydanie, gdzie ta książka będzie miała ręce i nogi. Jeszcze nie jestem wprawiona w pisaniu. To jest moja pierwsza książka właściwie. Ostatni raz, w którym pisałam w ogóle cokolwiek, to była moja praca magisterska i licencjacka z takich dłuższych rzeczy. Potem tutaj pisałam po niemiecku na studiach w Niemczech, więc to były moje ostatnie takie dłuższe rzeczy, które pisałam właściwie. No i teraz przyszło do tego, że w końcu chciałam zrealizować moje marzenie o napisaniu książki. Na obczyźnie z autyzmem wiele z Was pyta, wspomniałam w rolce, gdzie można kupić książkę. Póki co drukowaną można kupić tylko na Readero.eu i Amazonie. Jeśli chodzi o stronę polską, strony niemieckie to jest ePubli, Tradition, BOD, Thalia, to tam można sobie zamówić po prostu i oni tą książkę ściągają. Jest Bookmundo, no i właściwie chyba to by były wszystkie platformy, na których gdzieś tam te książki są. I przede wszystkim jest w dwóch różnych formatach w Niemczech. Jest więcej takim typową chodliwym formacie i trochę mniej chodliwym formacie, i ten mniej chodliwy format jest po 8,99 euro, a ten więcej chodliwy po 10,99, ponieważ jest format więcej skomplikowany, wychodzi raptem więcej stron, dlatego jest drożej, tak? Możecie sobie obejrzeć. Wszystkie linki, jak coś pod spodem, przelinkuję Wam, jak to wygląda mniej więcej, żeby nie było problemów, gdzie, co, jak i tak dalej. Często na story na Instagramie wprowadzam takie rzeczy, że wyszukuję po prostu i dziennie podaję, jaka jest przykładowo cena e-booka, bo w Polsce akurat tutaj mam możliwość wylądować jako e-book na większości platform i księgarni internetowych, a jeśli chodzi o druk, tak jak powiedziałam, Amazon i Readero. Może kiedyś będzie w Empiku, nie wiem, zobaczę, jak to w ogóle się dalej wszystko potoczy. Na razie póki co możecie sobie tu zamówić, ewentualnie można zrobić taki myk, że mogłabym Wam tą książkę jakby zamówić, tą polską wersję i wysłać do Was na adres. Nie wiem, jakby to było z przekierowaniem adresu, bym musiała sprawdzić, ale wiecie, no i by doszła wtedy do danej osoby. Tak to mniej więcej by wyglądało. Wiadomo, musiałabym tą książkę po prostu zapłacić sama i dana osoba by mi musiała po prostu zrobić fizycznie tak gdzieś przelew. Ewentualnie byłaby możliwość książki z dedykacją, jakbyście chcieli. Także jak rozumiecie, ściągnięcie książki i tak dalej, to już jest koszt i przede wszystkim ja będę musiała zapakować książkę i wysłać, jeśli byście chcieli z dedykacją, zapłacić za ponowną przesyłkę, więc ta książka generalnie wychodziłaby drożej. Taka jest też możliwość, takie coś też Wam mogę zaproponować. No i przede wszystkim wiecie, dzisiaj taki temat wskakuje tego typu, że idę na rozmowę końcoworoczną i jeszcze u nas na terenie północnej Westfalii nie zaczęły się wakacje, dopiero zaczną się za gruby tydzień. Więc w przyszłym tygodniu piątek to jest ostatni dzień szkoły. Dzisiaj jest piątek
i równo zostaje tydzień do końca roku szkolnego, ale w szkole od Kacpra rodzice już otrzymali kopię świadectw, dzięki którym mogli się zapoznać tuż przed rozmową końcowo-roczną, jak to świadectwo wygląda, co dziecko osiągnęło w danym roku i tak dalej, i w jakich przede wszystkim głupie spolszczenie, ale w jakich przedmiotach, można powiedzieć, tych, nie wiem jak się to po polsku fachowo nazywa, bo wiem jak to po niemiecku się nazywa, ale po polsku nie umiem po prostu pewnych rzeczy nazwać. Jak mówię po niemiecku i ja wiem o co chodzi, wiem z czym się to je, ale po prostu nie tłumaczę, nie mam potrzeby tłumaczyć tego na polski, bo po prostu wiem o co chodzi. I niestety czasami jest tak, że próbuję coś komuś wytłumaczyć po polsku, ale nie potrafię, bo wplatam niemieckie słowa, bo jest mi wtedy dużo łatwiej. To nie, żebym zapomniała gdzieś tam polskiego i tak dalej, bo nie zapomniałam polskiego i często gęsto się zawrzuca różnym ludziom w internecie, którzy siedzą już w Niemczech ileś tam lat, że wplatają niemieckie słowa i tak dalej. Ale uwierzcie mi, są często słowa, które rozumiecie, przestajecie je w ciągu tych lat tłumaczyć, bo jest wam to po prostu niepotrzebne tłumaczenie. Nie używacie tego fizycznie po polsku, tego słowa. I gdzieś tam wam pewne rzeczy umykają. A chciałabym powiedzieć wam o tych przedmiotach, które Kacper tutaj zaliczył. Powiem wam, świadectwo wygląda w szkole specjalnej na 4 strony A4. Dobrze? Bo dzisiaj idę na tą rozmowę i jest generalnie tak, 4 strony A4 świadectwa jest i są różne dziedziny, w których dziecko się rozwija. Czyli motoryka, rozwój umysłowy, socjalizacja, matematyka, przyroda, sport, muzyka, etyka, plastyka. No i przede wszystkim tutaj też wchodzi wpływanie, wiadomo, w sport i wiadomo, przedmiot o dziedzinie takiej, no jakby to powiedzieć, obrócenie się w kuchni, zakupy, tego typu sprawy w takim życiu codziennym. I przede wszystkim jest spędzanie czasu wolnego. I pod kątem tych różnych dziedzin dziecko zostaje opisane, jak sobie radzi w tych poszczególnych dziedzinach. Kacper zrobił duże postępy, mogę wam powiedzieć, i często i gęsto jest tak, że kiedyś potrzebował pomocy nawet przy rozpakowywaniu swoich rzeczy szkolnych, czy zapakowaniu ich z powrotem. Teraz już można powiedzieć w dużej części robi to samodzielnie, co zostało wspomniane w jego świadectwie, co bardzo mnie cieszy, i motorycznie też już więcej sprawniejszy jest, nawet z małą motoryką, gdzie już powoli zauważyłam, że potrafi mieścić się w linii. Póki co jeszcze ma tą problem z tym, że albo pisze drukowany, albo drukowany z pisanymi i jest tak jak mu wygodniej. Może się to gdzieś tam ustabilizuje, bo jest na tym momencie, że widzę, że jest ten, jakby powiedzieć, organizm jeszcze mózg walczy, których liter użyć, czy duże, czy małe i tak dalej, i tak dalej. I jest to wymieszane, bo ostatnio robiłam z nim taką łamigłówkę i po prostu albo pisał drukowane, albo drukowane z małymi, dużymi, tak wymieszane w kółko, ale wiedział o co chodzi i potrafił napisać gdzieś tam te słowo. Pisanie ze słuchu widzę, że mu idzie, szczególnie jak literuje mu się poszczególne litery.
z tego co zauważyłam, właśnie w świadectwie było napisane, że radzi sobie z sylabami, czy rozpoznawalnością danego słowa, czy nawet przepisanie tego słowa z, można powiedzieć, z jakiejś kartki i tak dalej. To już powoli, można powiedzieć, co robi, tak? No i jeśli chodzi o sam sport, ćwiczy dalej z piłką, bo kiedyś bał się w ogóle piłki złapać. Teraz już lepiej mu to wychodzi i przede wszystkim zaczyna odrywać w basenie nogi od dna, co było, jak byłam z nim chyba na sanatorium, to było z 3 lata temu. To powiem Wam szczerze, że był problem z odrywaniem nóg od dna. Teraz już powoli to robi, więc już jest lepiej. I jeśli chodzi o takie umysłowy rozwój, to Kacper jest na razie póki co na poziomie zamknięcia ciągu, można powiedzieć, liczby, cyfr i tak dalej, od 1 do 10. Nie czarujmy się, wiadomo, dziecko się rozwija w swoim tempie, ale się rozwija, tak, rozumie te pojęcia i proste takie działania już potrafi zrobić na tym etapie, ale zaczyna się otwierać następna przedziałka, właśnie powyżej tego 10 i tak dalej. Umie napisać już ciągiem, z tego co widziałam już wcześniej, dużo umiał, nawet 100 i tak dalej. Także wie, co po czym jest, ale jeszcze trudno mu jest liczyć te większe cyfry. Przede wszystkim lubi takie rzeczy typu zajęcia w terenie, coś namacalnego, coś dotknąć, coś wypróbować, wiecie, to się najlepiej zapisuje w mózgu dziecka. Te właśnie nauka przez doświadczenie, czego bardzo mi w normalnych szkołach zawsze brakowało, właśnie tej nauki przez doświadczenie. Wiadomo, że jeden nauczyciel nie ogarnie klasy 30-osobowej, nie będzie z nim wyłazić dzień w dzień gdzieś tam w teren. W szkołach specjalnych jest do tego, można powiedzieć, możliwość, bo jest więcej opiekunów. Kacper nawet ma swojego opiekuna, więc wiecie, jest dużo większa możliwość, że takie dziecko wyjdzie w teren. Także wiecie, jednak te rzeczy zostaną gdzieś w jakiś sposób rozwinięte. Dlatego dużą rolą w ogóle rodzica w rozwoju tego dziecka jest nie tyle w szkole, ale żeby to ze szkoły, tą wiedzę przepchnąć jeszcze do domu i zacząć coś właśnie w tym kierunku z dzieckiem robić nawet i w domu. I często, jeśli Kacper chce, bo ja nie zmuszam dziecka, rób zadania domowe, to i tamto. Jeśli on ma ochotę i widzę, że ma ochotę się, bo ma dłuższą przerwę w szkole i bardzo widzę często, że mu tego rytmu brakuje, tego szkolnego, i bardzo często chce coś rysować, coś rozwiązywać i tak dalej, i daję mu te zadanie po prostu, bo nie zmuszam dziecka. Są momenty, kiedy Kacper po szkole chce odpocząć, wyłączyć się, to jest całkowicie ok, jak dla mnie, ponieważ dziecko się wtedy regeneruje, tak? Nie siedzicie, nie ślęczycie nocami i tak dalej, żeby się wkuć wszystko na pamięć, bo to jest dla mnie błędem generalnie szkoły, systemu, w którym żyjemy, jest uczenie się na pałę, czyli typowo na pamięć i nie wykorzystywanie tego w praktyce. Jest wiele dziedzin, gdzie uczymy się rzeczy na pamięć nie wiadomo po co. Nie wiadomo po co. Dlatego cieszę się, że Kacper ma taką szkołę, że te umiejętności, które nabywa w tej szkole, będzie wykorzystywać w życiu codziennym, bo to jest klucz do tego, żeby on funkcjonował w społeczeństwie, kiedy przykładowo my będziemy starsi, czy kiedy nawet nas nie będzie w jakiś sposób, żeby sobie w jakiś sposób poradził. Wiadomo, gdzieś tam rodzina, to jest normalne w rodzinie, że będzie pomagać i tak dalej. To już jest, wiecie jak to jest. Najgorzej jak ktoś nie ma rodziny i gdzieś tam jednak te kontakty się porywają, jest dużo ciężej. Ale bardzo warto dbać o kontakty z rodziną, dzięki czemu mając przykładowo jedno dziecko ze spektrum,
Jest to trudny proces, no bo żyjemy do przodu, tak? Mamy te 30, 40, potem 50 lat, a potem się zastanawiamy, przechodzi ten wiek, aha, 50 lat, no i co teraz, nie? Jak to będzie? Dziecko jest dorosłe i tak dalej, ale ja jeszcze czuję, że mam tą nadzieję i wiem, że jestem w stanie z niego wykrzesać jeszcze więcej poprzez różnego rodzaju rzeczy, także mam teraz pewien etap, gdzie czuję, że jest napęd i w moim rozwoju tak samo, bo nie chcę też zapominać o sobie, o moich celach, moich aspiracjach, moich marzeniach, które stają się powoli rzeczywistością, które gdzieś tam leżały głęboko w szufladzie, także wychodzą na światło dzienne i dzięki czemu mogę się z Wami podzielić pewnymi sprawami, ale powiem Wam szczerze, nie marnujcie życia na takie siedzenie i myślenie i rozpaczanie, co mam zrobić, tylko po prostu róbcie. Róbcie to, co Wam w duszy gra, jak się to mówi, jeśli są do tego możliwości, jeśli macie pomoc ze strony partnera, czy męża i żony i tak dalej, bo to wiecie, to jest bardzo ważne, ten wspólne trzymanie się, wspieranie i tak dalej, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, bo bez tego nie powstałoby nic. Z biegiem czasu zrozumiałam, że człowiek nie jest dany sam na siebie i jednak potrzebuje tej pomocy z zewnątrz. I często i gęsto próbowałam zawsze sama coś ogarniać, ale był moment w życiu, gdzie było cięcie i człowiek się potem zastanowił, jak tu dalej iść, tak dalej, i zaczęło się to po prostu klarować, układać w głowie i w ogóle. I teraz już człowiek ma zarysowany jakiś cel i powoli do przodu wszystko idzie tak. Także wiecie, te świadectwa to mniej więcej tak wyglądają. Bardzo się cieszę. Dzisiaj mam rozmowę, także jak będę wiedzieć co i jak, to Wam opowiem, jak to było i jak przebiega rozmowa i jak to w ogóle wygląda, bo tutaj nie ma jakichś tam częstych rozmów typu wywiadówka jest okresowo, nie wiem, moja mama chodziła na wywiadówkę nawet do kilku razy w roku, żeby Was nie skłamać, i jakieś takie cząstkowe oceny też były i tak dalej. Ale tutaj przykładowo jest właściwie rozmowa końcoworoczna i na początku roku jest właściwie przed rozpoczęciem, znaczy się jak już się rozpoczęło zajęcia, już jest ten sierpień, wrzesień i pod koniec września właściwie organizuje się taką rozmowę tego typu, wybieramy dwójkę klasową, jakie mniej więcej cele na ten rok będą, czy jakieś wycieczki i tak dalej, takie ogólnikowe wszystko. I tak naprawdę jeśli chodzi o rozmowy typu rozwoju, w którym miejscu stoi moje dziecko i tak dalej, czy jest jakiś problem w międzyczasie, to jest od tego właściwie nie rozmowa, tylko ten zeszyt, który dostaje się dziennie do domu, który się prowadzi razem z nauczycielem, w który rodzic wpisuje różne rzeczy o swoim dziecku, czy po weekendzie, jak to wyglądało, czy są jakieś problemy w międzyczasie, czy jak relacjonuje pewne rzeczy z czasu nieobecności w szkole przykładowo. Także w drugą stronę też to idzie, także nie potrzeba jakichś tam nie wiadomo jakich wielkich rozmów, jest to po prostu wszystko w tym zeszycie. Także wiecie, wymiana informacji jest w ten sposób tutaj organizowana, co mnie bardzo cieszy, wszystko jest, możecie sobie przeczytać i to jest, powiem Wam szczerze, z drugiej strony bardzo fajna pamiątka, bo widzicie jak potem się dziecko rozwijało, co się działo i tak dalej. Ja osobiście w szkole takiego czegoś nie miałam i wiecie, bo tak się zamazłem te wspomnienia, tak? Ale tutaj to jest fajne, że możecie do tego wrócić, nie? O ile te zeszyty zbieracie, no bo z biegiem lat, nie wiem, przykładowo na rok macie jeden zeszyt, czy Wam jeden zeszyt na 2 lata starczy, w zależności od tego, ile informacji w danym zeszycie jest napisane. Ale wiecie, tak to mniej więcej wygląda. Będziemy się widzieć w następnym vlogu. Także życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć!